witam was pięknie. Dzisiaj będzie nostalgicznie, refleksyjnie, ale też niepoważnie i do szpasu, bo po śląsku da się pisać ło wszystkim. Dzisiaj domy pozór na poezję. Skąd się biorą wiersze? Łoto spytam się moich dzisiejszych gości, śląskich poetów, ale najprzód w tematyka wprowadzi nas wiersz Mirosława Syniawy. Czy to Mirosław Najnert? Siednijcie się wygodnie i posłuchajcie. Skąd się mogą brać śniki? Co powiesz o śnikach? Można z głosu, co stada obrazem się wadzi, albo wspomnień zaschniętych w pamięci zielnikach, kaj je pełno też śladów po szłapkach łowadzich. Co z wierszami? Wiadomo, skąd wiersze się bierą? Można z chwil, w których serce się nam rozpłoszy, z przeprawianią się cięgiem bez Styx i Acheron, z myśli witych dzień po dniu na kształt gniazdek ptoszych. A z miłością co? W to wie, z czego się zaczyna. Można z wejść drzeń zielonych, kusików kwietniowych, ker owoc przeniesą na podzim dopiero, jak już zaczną nam siwieć nasze stare głowy. A ja za chwilę się spotkam z pierwszym poetą, ale najpierw zaczniemy od wspominek. Karol, tyś zaczął pisać wiersze już jako nastolatek, ale co bardzo nietypowe, po śląsku. Skąd ci się to wzięło? Mieliśmy przerabiać na języku polskim bodajże wiersz Stachury. Jakoś tak się spodobały moje wersy rekturce. No i tak mi zaproponowała, weź no, że coś tam pisz tak się do szufladki, bez jakiegoś tam presji, spokojnie się tam coś pisz do siebie. Napisałem może z 2-3 wiersze i tak no, coś mi tam całkiem czas brakuje. I także stwierdził, Pierona, czemu ją piszę po polsku, skoro go po śląsku? I tak spróbowałem to przetuplikować na śląski i tak go ja. No teraz to wiem, że to jest moje. No i zacząłem pisać po tym blank po śląsku. A ze mną jest Karol Gwóźdź, poeta, projektant, muzyk. Witaj, Karol. Witaj serdecznie. Jak my się widzieli pora lat temu, toś godał, że ty wolisz taką refleksyjną poezję. I chyba od tej pory niewiele się zmieniło, pra? No nie, akurat taki jest mój styl szkryflania, taki refleksyjny, nostalgiczny. Próbowałem czasem coś zmieniać w tym swoim sposobie pisania, ale to nie do mnie. Ale zaczynałeś pisać poezję i to od razu po śląsku jako bajtel i od razu była taka refleksyjna. Zdaje mi się, że chyba zawsze jakoś najlepiej się czułem w tej takiej nostalgicznej nucie i chyba ja próbowałem coś tam czasami szkryflać jakieś takie wesołe rzeczy, ale zaraz po tym, że przechodził do tej swojej. Koniec głupotów. Można poważnie trzeba brać, nie? Życie. No dobrze, to może posłuchamy teraz jakiegoś nowszego twojego wiersza, no i porównamy, obejrzymy. Stoi se dynkmal w sercu stropionym, z tekstem po strzodku pięknie uzłoconym. Miłość moja, mo twoje ślepia, ciało przesiąkło pamiętną wonią, kiej wargi twoje słodkości esencja, przeciw samotności klangu były bronią. Słów zaś twoich dźwiękiem upity, co z ran trucizna kożdo wykruszy, ida bez świat ten mockom szprymów zbity. Wiem, co drugiej takiej nie znojda już duszy. No piękny, ale richtig smutny, durś smutny. Tak jakoś się złożyło, no. Tak, że Direk Najnert się prawie popłakał. Ja? Ja. No to żeś mnie teraz zaskoczyła tak pozytywnie, bo chyba o to chodzi, żeby właśnie takie kącki, takie wiersze no, wzbudzały takie emocje, że człowiek się na chwilę zatrzymie w życiu i pomyśli trochę szerzej o życiu, aniżeli lotanie codziennie, rano wstawanie do roboty, iść potem i tak dalej, i tak dalej. Lepiej właśnie czasami się tak zatrzymać i pomyśleć. No właśnie, po co to jest i skąd się bierze, to zaraz poruszymy, ale się chcę połączyć jeszcze z jednym gościem, z Mirkiem Syniawą. O, już jest z nami. Witaj, Mirku.
Witaj, Mirek. Witam pięknie. Mirek Syniawa, poeta, tłumacz światowy poezji na śląski. No i jeszcze pora określeń sam szłoby dodać i chemik, i znawca przyrody, ale dzisiaj się będziemy skupiać ino na poezji. Bo my zaczynali program od twojego wiersza Skąd to się bierze? Skąd się bierą wiersze? Skąd to się bierze u ciebie? Jak Wordsworth powiedział, poezja rodzi się z emocji rozpamiętywanych w spokoju. Czyli człowiek coś przeżył, po tym o tym myśli i z tego się rodzi poezja. Zdaje mi się, że chyba to jest ta odpowiedź, że ta poezja to jest takie zatrzymanie się chyba na chwilę w naszym życiu, przynajmniej teraz, we współczesnym świecie. Bo mamy takie... Lockdown. Nie, chodzi o to, że po prostu my z Mirkiem akurat mamy taki, przez to, że szkryflamy po śląsku ta poezja, to my mamy taką nisza w niszy. No właśnie. Że w każdym takim w zasadzie języku mniejszościowym, regionalnym, to ta poezja na świecie to ma jakąś taką dosyć srogą wartość, a właśnie w śląskiej gotce ta poezja jest taka dosyć mniejsza, no i tak się zastanawiam, czy właściwie to jest dobry kierunek, ale zdaje mi się, że my swoje robimy, zatrzymujemy się na chwilę, żeby opisać to, co się w życiu dzieje. Czym jest poezja, to chyba bych powiedział tak, kiedyś powiedziała Wisława Szymborska, niejedna chwiejna odpowiedź na te pytania już padła, a ja nie wiem i dzierza się tego jak zbawiennego Gelindra. No a Cymuś wybrał te pisanie po śląsku. Ja nie wiem, czy człowiek tu, wiesz, sam wybiera. Brodski kiedyś powiedział, że to nie poeta jest podmiotem poezji, ale narzędziem, które język sobie wybiera, żeby przedłużyć swoje istnienie. I może tak jest, jak tak jest, to już jest tą rolą narzędzia godza. No, ale też w jakim innym języku pisać, nie? Jak w języku duszy, to co się po prostu, jak się człowiek budzi, to pierwsze myśli to się ma w tym języku takim ojczystym. No to jak też szkryflać taką najczystsze myśli, najczystszą poezję serca. A ja właśnie pamiętam, jakże kiedyś gadała z Mirkiem i Mirek, który zna poranoście języków, to powiedział, że śniki mo ino po śląsku. To prawda. I tu jest ten pies pogrzebany. Wszystko się bierze ze śników. Ja. No Tego dobrze. wnętrza naszego takiego, no. Ale to powiedzcie, czy wszystko, co pisze się po śląsku, to musi być o Ślązokach. Ja się nie zgodzę, bo to jest tak jak każdą większą poezję światową, można szkryflać o wszystkim. Nie ino o Ślązakach, o Cili, czy tam o Hansie. Może stąd się też bierze, że ta poezja śląska może jest taka troszeczkę przytłumiona, bo każdy tak ją odbiera. Że to mogą być takie rymowanki kaś biesiadne, ale do mnie właśnie poezja powinna być o wszystkim. Ja też tak myślę, że poezja, no, to jest sztuka wolności. Tu nie może być żadnych ograniczeń. Wiersz jak o kocie, to nie musi być wiersz o śląskim kocie, może być o kocie z Sosnowca. Też. Tu się na pewno Piotr Pilawa ucieszy, bo on rod maluje koty. I te z Sosnowca na pewno ty, spra? Jak przyjdą, Takie wandrusy się trafią, nie? No dobrze, a czemu się werci cytać po śląsku? I to poezja właśnie. Bardzo wszystkich zachęcamy do czytania poezji po śląsku z kuli tego, że my ją piszemy, nie? Ktoś kiedyś powiedział, że w poezji najważniejszy jest czytelnik. No, jest w tym dużo racji. I ciężko jest pisać, jak się pisze pustka, do nikogo. Ale wiesz co, to jest właśnie chyba to, że my szkryflamy i coś dzięki temu po nas zostanie. No, tych czytelników poezji nie ma za dużo. Poezja jakby traci w dzisiejszym świecie swój prestiż. To, że kiedyś gadał, że jakby dzisiaj zaczęli strajkować ci, co wywożą śmieci, to za pora dni media by ino trąbiły o tym, nie? A jakby zaczęli strajkować poeci, to bym się może ktoś kapnął za 10 lat. A ja. Słuchajcie, ale ja wiem na pewno, co czytelników może przyciągnąć do poezji. Niepoważna twórczość Mirka Syniawy. Moja zbyt poważna, ja. No nie, no nie. No, Moja to jest poezja to jest taka, że ktoś weźmie, Karol Gwóźdź, nie, dobra, dajcie mi dobra. Jak co tam? Nie, ale jak ktoś po dękmalu chce się trochę uśmiechnąć, to właśnie może sięgnąć do poezji Mirka Syniawy, do limeryków Mirka Syniawy. I powiem wam, że ja była bardzo zdziwiona, jak odkryła te limeryki i nie uwierzyła, że właśnie taki poważny, mądry człowiek, do mnie taki autorytet,
pisze takie rzeczy, ale jest tak zachwycono tym oczywiście. Może posłuchamy fragment, a potem wrócimy do rozmowy. Macą dziołchy gist Peter z Katowic i im godą, że je dalekowic. Przeca trzeba wyboczyć, jak wtoś słabe mołoczy. A kej kapły się padą żetowic. Jedna baba, wydano z Rybnika, zwykła była ku końcu fest krzykać, gdyż słyszała od ludzi, że to larmo ich budzi, to ją musiał brać hop do chlewika. No, ja się popłakała. Żetowic z Katowic. No. Naprawdę. Ja znam je wszystkie prawie na pamięć. A patrz, jaką mu poważną minę, nie? Taką, ja- go to nie ruszą. No właśnie, tu jest pytanie o inspirację, Mirek, skąd to się bierze? Skąd taka poezja się bierze? Wiesz, to nie są moje słowa, bo to powiedział Stanisław Barańczak, że poeta musi umieć pisać prawą ręką rzeczy poważne, a lewą ręką rzeczy niepoważne, czyli musi być oburęczny. I mnie to jest o tyle odwrotnie, że Jorzech jest mańkut. Humorem, no widzisz. No. No, A te wierszyki to wiesz, no, poeta ma takie poetyckie muskle. Je musi ćwiczyć, bo inaczej to będzie taki poetycki zdechlok, nie? A chce być takim poetyckim Schwarzeneggerem, to musi te poetyckie muskle ćwiczyć i do tego są właśnie dobre takie krótkie wierszyki, które się trzeba dostosować do określonych reguł, a przy tym opowiedzieć jakoś zabawno, krótko historyjka. ale ja ci powiem, że ty pracujesz na to, żeby cię znienawidzili w każdej mniejszej miejscowości. Bo jest na to szansa. Co tak mało teraz zrealizujesz, ja? Bał się sam przyjechać. A było coś o babie z Szopienic. Wiesz, ten lockdown to może byś mi ratuje życie. Widzisz, Masz poważną poezję, masz taką zabawną, no. No muszę powiedzieć, że Mirek Najnert przy Dynkmalu się prawie popłakał, przy limerykach Mirka Tys, ale ze śmiechu i nawet co on powiedział, a to ja może te dwa przecytuję. Ale no, wiesz, no żeby tak nie było, że jest nią taki poważny scenek, bo prywatnie to jest fez humorystyczny. Ja wiem, ty no w Żeby po poezji prostu taki. ludzie nie myśleli, że po prostu idzie taki smutas, po prostu kaś tam na Bytkowie. Nie, ale Karol, ale ty musisz ćwiczyć ta leworynka, wiesz? Te mózgi takie humorystyczne, żeby tak... Ja. Mirek kiedyś przetłumaczył poralot temu Barnesa, no i mu wielu swoich oddanych fanów. Jeden z nich tu zaraz będzie z nami. Bardzo wam dziękuję. Dzięki Dziękuję pięknie.